Wielkie tajemnice historii. Idealne dzieci Hitlera. Był to ściśle tajny plan opracowany na szczytach władzy. Cel? Naukowa hodowla nadludzi. Himmler uważał SS za awangardę rasy panów, więc chciał, żeby SS-mani mieli dużo dzieci. Po wojnie te doskonałe dzieci musiały zmierzyć się z własną historią. Przez pierwsze 4 lata życia byłam związana z SS. Steinhering, Niemcy. Pozornie idylliczne bawarskie miasteczko. Ale dla wielu tu znajduje się klucz do bolesnej przeszłości. Wiedziałam, że urodziłam się w Steinhering. Ale nie wiedziałam, czym było Steinhering. Irene pragnie zachować anonimowość. Wizyta w magistracie odmieniła jej życie. Pokazali mi księgę, w której był zapis, że tam się urodziłam. I słowo Lebensborn to był szok. Ja byłam Lebensborn? To po niemiecku znaczy źródło albo źródło życia. Dla tych kobiet to ponure znaczenie. Lebensborn to nazwa tajnego hitlerowskiego programu, którego celem było rodzenie czystych rasowo dzieci panów. To był pomysł Heinricha Himmlera, szefa SS, elitarnej gwardii Hitlera i sił policyjnych. Celem Lebensbornu była gwarancja ciągłości niemieckiej krwi w przyszłych pokoleniach. Dzieci urodzone w ramach Lebensbornu miały być dobrymi, zdrowymi, wydajnymi obywatelami, częstokroć członkami SS. Dla nazistów dobry obywatel to Aryjczyk. Doskonały Aryjczyk, Niemiec, Teuton, wysoki, o jasnych włosach i niebieskich oczach, taki jak Skandynawowie. Było oczywiste, że Hitler nie spełniał tych kryteriów. Ani blondyn, ani dobrze zbudowany, raczej niski. Wedle mitologii rasa aryjska obejmowała kilka grup, wśród których prym wiedli Nordycy. Ale były i inne tak zwane grupy rasowe. Nordycy, ludy z południa, z Alp, krzyżowały się ze sobą i dlatego, jak wyjaśniali Niemcy, tak wielu spośród nich ma ciemne włosy i oczy, niski wzrost. Celem nazistów była eliminacja tych gorszych cech i hodowla ludzi czystej, nordyckiej rasy. Te pomysły brały się z pseudonauki zwanej eugeniką, która wzięła początek w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Eugenika nie była nauką, choć do nauki się odwoływała. To był raczej ruch i próba udoskonalenia cech człowieka. Ale praktyka nie miała nic wspólnego z nauką. Eugenicy uważali, że ludzi o dobrych genach, inteligentnych, zdrowych i moralnych, należy zachęcać do licznego potomstwa, a tych ze złymi genami, tępych, upośledzonych i kryminalistów trzeba sterylizować.
should be sterilized or otherwise prevented from passing on their character traits. The first to Pierwsi implement such a wprowadzili taki program are the Amerykanie. Americans. Pierwsze sterylizacje przeprowadzono w USA. W 1907 roku w Indianie uchwalono prawo o sterylizacji tzw. umysłowo niedostosowanych, a więc wcześniej niż w Niemczech. Do 1936 roku to prawo obowiązywało w 35 stanach Ameryki. Hitlerowcy przyczynili się do rozwoju ruchu. Eugenika najpierw mówiła o ochronie gatunku ludzkiego, a potem o rasie niemieckiej. Naziści odrzucili nazwę eugenika, gdyż to nie było niemieckie słowo, i zastąpili je przez Rassenhygienę, higienę rasową. Aby zapewnić czystość rasową narodu, naziści ustanowili nowe prawa. Pierwsze, uchwalone latem 1933 roku, odnosiło się do sterylizacji. Było wzorowane na amerykańskim, ale wprowadzane w życie z teutońską skrupulatnością. I przez wszechpotężne państwo. Ustawa miała zapobiegać reprodukcji osób uznanych przez rząd za niegodnych życia, umysłowo chorych, od urodzenia niesprawnych. Do 1939 roku wysterylizowano około 320 000 osób. Naziści prowadzili kampanię propagandową swoich ideałów. Zaczynali od szkół. Jasnowłose i niebieskookie dziecko poddawano pomiarowi uszu i czaszki. Innego ucznia, celowo dobranego tak, by wyglądał na Żyda, stawiano obok, by można było zobaczyć różnicę. Plakaty, magazyny i filmy głosiły fizyczną i moralną wyższość Aryjczyków. Najlepiej widziało się to w SS. Przy przyjęciu do SS trzeba było wykazać się aryjskim pochodzeniem od 1800 roku. Dla oficera był to rok 1750. W drzewie genealogicznym nie mogło być krwi żydowskiej, kalectwa ani innych chorób. W nowszych czasach chorób wrodzonych. Kandydaci do SS przechodzili dokładne badania także pod kątem przynależności rasowej. SS uważało się za elitę germańskiej rasy, za pretorianów reżimu. Who become the Praetorian Guards, if you like, of the regime. Według Himmlera przyszłość narodu spoczywała w rękach SS. Czynił wszystko, by SS-mani przekazywali swą zdrową, aryjską krew. Jeszcze przed II wojną światową członkowie SS musieli uzyskiwać zgodę na małżeństwo, wydawaną po badaniu zdrowia i pochodzenia narzeczonej. Himmler uważał SS za awangardę rasy panów i zachęcał SS-manów do płodzenia dzieci. Byli najlepiej przystosowani, najzdrowsi i najczystsi rasowo. Oczekiwał przynajmniej 4 dzieci w rodzinie SS-mana. Te dzieci miały być żywotne, zdrowe, dynamiczne. He insisted that these women be